Marek. Ja sobie mogę też tu przysiąść, jak chcesz. Tak? Dobra. Kolejna bardzo mocna walka z Filipem Stawowym. Tym razem jednak ty zwyciężasz, ale widać po twarzy twojej, po twarzy Filipa. To była świetna trzyrundowa batalia w kategorii ciężkiej. Zostawiliście tutaj mnóstwo zdrowia, siły. No i myślę, że obaj z 200 ciosów trafionych w twarz rywala. O kurwa, sorry, ale no mega ciężko było. Wiedziałem, że Filip będzie dobrze przygotowany, tak jak w tamtej walce. I co? Powiem wam tak, bo dziennikarze pytają Filipa na wywiadzie, o, czy nie myślisz, że to jest twoja walka o bycie, bo nie być. Słuchajcie, to jest, no nie chcę brzydko znowu mówić, ale to jest gadanie głupot. Filip jest ciężkim, perspektywistycznym zawodnikiem, tak jak widzieliście teraz. I co? Myślę, że to trzeba wyjaśnić w trzeciej walce, ale dopiero gdzieś tam już na wysokim szczeblu, nie? Pamiętaj, Filip, dzisiaj ja wygrałem, ale zobaczę, że spotkamy się jeszcze wyżej i wyjaśnimy to do końca. Co jeszcze chciałem powiedzieć, już ostatnią rzecz. Dziękuję moim bliskim z Białej Podlaskiej i z Warszawy, parę osobom, oczywiście, już starczy, no i oczywiście trenerom, Robert Jocz, Kamil Paczuski i mój ziomeczek Arkadiusz Żosek i również swoim sponsorom dziękuję, że cały czas są ze mną, wspierają mnie. Wybaczcie, że tak dużo gadam, ale już wiem, że dzisiaj ciekawa noc. Dziękuję też serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję też za te brawa, bo rzeczywiście Filip Stawowy tutaj się pokazał bardzo mocno, to było świetne starcie. Szanowni Państwo, zwycięski dziś Marek Samociuk! Dobry wieczór, Bartku, no to jest twój czas, tak krzyknąłeś zaraz po walce i rzeczywiście to jest na pewno twoja noc, twój czas w tej organizacji chyba nadchodzi, bo tak mocno zaznaczasz dzisiaj swoją pozycję. No tak, ale powiem ci, że nie wiem, gdzie stoisz, czy tutaj, bo widzę podwójnie na lewe oko, także trochę dziwnie wyglądasz teraz świetnie. Wiesz co, ostatnio trochę przybrałem, to może po prostu tak dużo miejsca zajmuje, że dlatego tak. No tak, no to jest mój czas, to jest czas dla częstochowskiego top teamu. W 13 ostatnich walkach zawodowych dla nowego klubu na mapie Częstochowy mamy rekord 13-0. No właśnie. 3 lat, także to jest warte odnotowania i top team Częstochowa naprawdę dobra marka i idzie w świat. To też no, takie chwalebne dla ciebie, że najpierw myślisz o swoim klubie, żeby te wszystkie rzeczy podkreślić, ale porozmawiajmy właśnie jeszcze chwilę o walce. Tak nam się wydawało, że mocniej tym lewym okiem mrugasz. Kiedy to się wszystko wydarzyło i o czym też rozmawialiście tutaj po walce, bo dużo słów z Damianem Mieczkowskim wymienione. Wiesz co, no to chyba dokładnie nie wiem, po którym ciosie mnie Damian trafił, ale mocno na nogach się nie ugiąłem, ale no cały czas widzę podwójnie, także coś nowego dla mnie. A jeszcze było pytanie, tak, no ja do Damiana mam wielki szacunek, jesteśmy z podobnego środowiska, także wiem, że on jest bardzo dobrym gościem i szacunek dla niego, bo wyszedł, wiem ile to trzeba serca włożyć, poświęcenia i pracy, żeby być w tym miejscu, nie? Także szacunek, Damian, i dziękuję za walkę. My też bardzo dziękujemy. Oczywiście czekamy na to, co dalej będzie Damian jeszcze pokazywał, no ale powiedz, jak smakuje pierwszy knockout w karierze, bo to twoja 4. wygrana, 0 w rekordzie po stronie porażek, do tej pory wcześniej tylko poddanie, a teraz miałeś okazję zobaczyć, jak to jest posłać rywala na deski i tak skończyć pojedynek. Ten knockout to jest zasługa mojego teamu, bo ja od zawsze miałem kowadła w rękach, tylko nie trafiałem w szczękę, trafiałem gdzieś wysoko. Z trenerem Pawłem to zmieniliśmy, on mnie na to nakierował, Wawrzyniec z Krystianem pokazywali, jak to robić na walkach i teraz moja kolej przyszła. Jak się człowiek napatrzy na Wawrzyńca Bartnika, to rzeczywiście te nokauty przychodzą do głowy. Szanowni Państwo, Jeszcze chciałbym tylko podziękować wszystkim sponsorom, którzy mnie wspierają. Też podziękowania dla grupy osób tutaj z Częstochowy, która przyjechała. Bardzo dziękuję i jeszcze chciałem podziękować panu Damianowi Dzięciołowi, bo ja też jestem zawodowym sportowcem, ale pracuję też cały czas, a dziękuję panowi Damianowi, ma
ma możliwość się rozwijać, także dziękuję bardzo za to. To my też dziękujemy, że cię wypuszcza na te walki, bo lubimy cię oglądać. Szanowni Państwo, nagrodźmy go brawami po tym nokaucie. Bartosz Kurek! Szymon, no tak jak widzieliśmy na tej decyzji, kiedy były czytane karty punktowe, to było bardzo wyrównane starcie. Po 3 rundach co było w twojej głowie? Czy ty byłeś spokojny o wynik? Nie byłem spokojny, ale tak myślałem, że tą 3. rundą pokazałem ten charakter i tą chęć zwycięstwa. Po pierwszą rundę troszkę mnie spięło. W ogóle nie pracowałem w stójce i trochę tak zachowawczo. Plan był, żeby go wyczytać, ale no nie było tak łatwo. Kopera jest bardzo doświadczony i chyba najbardziej doświadczonym przeciwnikiem, z którym miałem się mierzyć. I bardzo mu za to dziękuję, bo naprawdę pokazał mi, w którym miejscu jestem i że mogę się mierzyć z czołówką i z doświadczonymi rywalami, więc bardzo mu dziękuję. On też miał swój świetny obóz w Stanach. Ja byłem też na obozie w Tajlandii, ale wiedziałem, że będzie przygotowany na 100% i był naprawdę świetnie przygotowany i daliśmy świetną, wyrównaną walkę. No właśnie, Michał Andryszak, cały Anko z MMA w twoim narożniku kilka razy podkreślał: Szymon, obudź się, Szymon, musisz w końcu zacząć pracować. Co się stało pomiędzy tą 2. a 3. rundą, że w końcu poszedłeś do przodu i ta akcja chyba najważniejsza w całej tej walce, kiedy udało ci się przytoczyć tak znakomitego grapplera. Co się pojawiło w twojej głowie? Jak doszło do tej przemiany? Wyszła przemiana z mojego idola, jakim jest David Goggins. On zawsze miał ten swój mental i że nigdy się nie poddawał i żeby zawsze w dowolnym momencie, w którym znajdujemy się w życiu, odpalić tą jedną iskierkę. I w 3. rundzie pomyślałem sobie, że teraz albo nigdy, albo wygram, albo przegram. Wiedziałem, że to jest decydująca runda i obudził we mnie ten wilk, David Goggins, i naprawdę czuję się fenomenalnie, mimo że daliśmy wyrównaną walkę i cieszę się z tego zwycięstwa, bo naprawdę ciężko pracowałem. Prawie 7 chyba miesięcy byłem w treningu, ale niestety też przepraszam moich kibiców za to, że nie zrobiłem kolejny raz wagi i od kolejnej walki już chcę walczyć w kategorii wyższej 77. Nie chcę też nie robić tego limitu wagowego, bo przestrzeliłem wczoraj pół kilo, wcześniej było to 700 gram. Fakt, że wcześniej to było na ostatnią chwilę, a teraz miałem taki dłuższy cykl przygotowawczy i nie zrobiłem tej wagi. Na co dzień ważę 88 kg, teraz aktualnie w klatce mam 84, a kategoria jest lekka, 70 kg. No więc chcę iść wyżej, nie chcę się męczyć, szkoda mi zdrowia. Jak robiłem wagę, nie chcę się też tłumaczyć, to zemdlałem, w sumie rok temu też zemdlałem, jak robiłem wagę, więc szkoda zdrowia, więc nie chcę tak mocno schodzić, po prostu będę bił się wyższe, więc takie jest moje oświadczenie i z góry wszystkich przepraszam, że nie zrobiłem wagi. Razem z moim menadżerem postanowiliśmy, że idziemy kategorię wyżej, nie chcemy psuć tego limitu wagowego, chyba że zrobią limit 72 kg, to będę mógł go w stanie zawsze wypełnić. Okej, to już będziemy cię obserwować dalej w tej kategorii półśredniej. Szanowni Państwo, zwycięski dziś Szymon Karolczyk! Sergiusz, powiem ci, że od pierwszej sekundy tej walki nie mogliśmy wyjść z podziwu, ze zdumienia, jak ty idziesz na swojego rywala. Użyliśmy takiego sformułowania, że ty nie przyszedłeś dzisiaj Michała pokonać, tylko go zniszczyć. To był marsz po to, aby jak najszybciej i jak najbrutalniej zakończyć ten pojedynek. Cześć wszystkim, witam wszystkich, dziękuję, co za mną przyjechali tutaj tyle kilometrów. Przepraszam, troszkę dyszę. Tak jak mówisz, no przyszedłem zniszczyć, jak do każdej walki, wiesz, idę na wojnę. Te łokcie bite od góry w stójce, no to jest coś, co można używać, ale nieczęsto oglądamy takie akcje i chyba one też od początku bardzo dużo zniszczenia robiły na głowie twojego przeciwnika. Skąd taki pomysł? Jak do tego doszło, że zaczęliście tak ten pojedynek? Wiesz co, no skąd taki pomysł? No Michał mnie pierwszy trafił, fajnie, celnie, super. No łokcie, no kurczę z góry, no nie używa się, no kto używa, to używa, no. Umiem też z dołu, z boku, wiesz. Dziękuję. Przed chwilą ogień, teraz woda, totalny spokój. Sergiusz, co dalej? 8. wygrana z rzędu, 7. knockout w KSW, niepokonanych. Przed chwilą numer 5 w rankingu. W którą stronę ty spoglądasz? W stronę jakich nazwisk? Wiesz co, no jak drabinka pokazuje dalej, no kto następny, to Każdy, kto jest z przodu. no dokładnie. Szanowni Państwo, myślę, że zobaczymy tutaj jeszcze dużo. Chciałbym podziękować narożnikowi, wszystkim kibicom, narożnikowi mojego przeciwnika, Michałowi.
jak ktoś taki jak Sergiusz Zając cię klepie w rękę, to wracasz, żeby dać mu jeszcze na chwilę mikrofon. Szanowni Państwo, dużo jeszcze zobaczymy od tego gościa. Sergiusz Zając! Tak, ze mną Krzysztof Głowacki, podłamany całą sytuacją, długie 7 miesięcy wyczekiwania, ciężkie treningi, dobra forma, sparingi, 20 sekund i był lekarz zmuszony podjąć taką, a nie inną decyzję. Witam serdecznie. Przykro mi strasznie, że tak wyszło. Forma była naprawdę bardzo wysoka. No i kurde, trafiła się kontuzja. No, przepraszam bardzo, ale dziękuję, że kibicowaliście, jesteście ze mną. Dziękuję, kocham was. Krzysiu, tutaj nie ma co przepraszać, po prostu to się stało, otworzył dłoń, rywal zaczepił cię kciukiem, włożył ci w oko i no, mogliśmy z bliskiej odległości obserwować cały ten proces, kiedy lekarz pokazywał ci liczbę palców, no niekoniecznie trafiałeś, także no, prawdopodobnie jest bardzo ograniczone pole widzenia w tym oku. Tak, starałem się strzelać, ile palców jest, ale chyba nie trafiłem, bo chciałem walczyć, no ale no niestety. Ale z drugiej strony teraz tak myślę, że jednak zdrowie ma się jedno i to jest najważniejsze. Ja myślę, że to była bardzo dobra, bardzo odpowiedzialna decyzja też lekarza zawodu. Panie i panowie, Krzysztof Głowacki, on wróci, spokojnie, on wróci, Krzysztof Głowacki. Bartosz Leszko jest ze mną uśmiechnięty, zadowolony, bardzo wyrównana walka. Pierwsza runda zdecydowanie dla ciebie, druga dla Maćka. No, w zasadzie tutaj zastanawiali się wszyscy, jak będą punktować tę rundę numer 3 sędziowie. Wszyscy trzej punktowali ją dla ciebie. Dziękuję, doceniam także wasz oddźwięk. No nie wiem, z sędziami się nie dyskutuje. Ja też miałem kilka walk, w których czułem się zwycięzcą, a wynik był odwrotny. No gdzieś ze środka to wygląda inaczej. Po to są sędziowie. Ja bardzo dziękuję Maćkowi i całemu Berserker Team. W ogóle dziękuję wszystkim. Dziękuję moim trenerom, przyjaciołom. Dziękuję organizacji, że mogę być częścią tak wspaniałego show i przeżywać te emocje. No cóż mogę powiedzieć. Nie no, ja chciałem tylko zapytać, czy ta siła Maćka Różańskiego, czy to był ten najtrudniejszy element do zneutralizowania w tej walce? Tak, zdecydowanie czułem tą siłę pod siatką. W uderzeniach nie czułem tej mocy, ale zdecydowanie pod siatką musiałem się namęczyć, ale starałem się odpoczywać. Nawet jak zostałem przewrócony, to starałem się szukać mocnej aktywności z dołu, łokci z dołu i jak najszybciej wstawać. No cóż, bardzo się cieszę i idziemy dalej w kategorii 93 i dziękuję Wojsławowi za zmotywowanie mnie do wzięcia udziału w walkach w kategorii 93. No, życie jest piękniejsze, jak można jeść. Bartek Leśko, panie i panowie, zwycięskie. Jeszcze tylko zapytam Maćka, czy zgadza się z tym orzeczeniem sędziów? Ja nie jestem sędzią. Ogólnie czułem się wygrany, ale przegrałem, także gratuluję Bartkowi. Ja nie jestem sędzią. Ale chciałbym, jako dzień jest Dzień Kobiet, podziękować wszystkim kobietom mojego życia, babciom, matce, żonie i córeczce, bo oni dbają o mnie od pierwszych dni mojego życia, aż do dziś dają mi swoją miłość. Także to chciałbym zrobić przede wszystkim. A co do werdyktu, no ja nie jestem sędzią, ale kibice chyba widzieli, także zostawiam to ocenie im. Przyłączam się do życzeń dla najbliższych. Maciek Różański po emocjonującej walce z Bartkiem Leśkiem. A ze mną zwycięska dzisiaj Ewelina Woźniak, The Mad Queen. Było rzeczywiście szaleństwo, jest korona, można założyć. No powiem krótko, kobieta w Dzień Kobiet tutaj nam zaszalała i pokazała nam coś spektakularnego. To było szaleństwo w klatce, w zasadzie występ bliski perfekcji. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałam podziękować mojej przeciwniczce Sofii, bo każdy, kto tutaj wchodzi, jest naprawdę wielkim zawodnikiem, bo wiem, jaką ciężką drogę trzeba przejść, żeby w ogóle stanąć w tej klatce, więc
naprawdę duże podziękowanie i szacunek dla niej. Po drugie, ta korona jest dzisiaj dla wszystkich kobiet, z okazji Dnia Kobiet, bo jesteście ultra doskonałymi istotami i każdego dnia każda z was jest wojowniczką. Ja jestem tutaj w klatce, a wy w życiu codziennym i wszystkie walczycie codziennie o siebie, więc ta korona nie jest tylko dla mnie, ale jest też dla wszystkich kobiet. Po drugie, tą walkę dedykuję również mojemu ojcu, który jest po ciężkiej operacji po chorobie nowotworowej. Oraz trenerowi Andrzejowi, który przyjął mnie do klubu Ankos MMA i w tym momencie niestety nie mógł być z nami, ale ta walka jest również też dla niego, bo liczyłam z tym, że w końcu pod jego szyldem będę mogła wygrać w tej klatce. Dziękuję. Droga do tej walki była wyboista, bo zmieniały się przeciwniczki, ale już rozmawialiśmy wczoraj, że dla ciebie to tak naprawdę nie miało większego znaczenia. Urocze jest to, że błyskawicznie gdzieś w tobie zmieniają się uczucia od takiej osoby skoncentrowanej, zimnej, sfokusowanej na tym, żeby po prostu wyjść i wygrać to i wygrać spektakularnie, bo KSW potrzebuje dziewczyn, które wygrywają spektakularnie, no a potem gdzieś od razu łzy, wzruszenie. Szybko to poszło. Bo takie właśnie są kobiety. Kiedy czegoś bardzo chcą, to potrafią wyjść i pokazać pazur, a tak naprawdę jesteśmy kochające, delikatne i kobiece każdego dnia, więc ta walka i to, co pokazałam, jest naprawdę dla wszystkich kobiet. To, że jesteśmy przekrojowe, że potrafimy w jednym momencie przeklikać i zmienić swoją osobowość. Dziękuję. My, panowie, coś o tym wiemy. The Mad Queen, dzisiaj zwycięska, Ewelina Woźniak. Dziękuję bardzo. Tak, jest już ze mną uśmiechnięty, szczęśliwy po tej walce Tymoteusz Łopaczyk. Powiem tak, piękne zachowanie tutaj. Zanim jeszcze mieliśmy okazję porozmawiać, to wymieniliście kilka uwag, bo żeby dostać coś takiego, co dostaliśmy, to trzeba dwóch ludzi w tej klatce i myślę, że Oskar też prezentował się w tej walce fantastycznie. No, to jest niesamowity zawodnik. Widzieliście, były schody, nie było tak kurczę lekko, ale udało mi się wykorzystać moment i moja ręka powędrowała w górę. Ja powiem tak, wyszedłeś przy wabanku i tak jak Henryk Quinto, powolutku tam się dobierałeś do tego sejfu, który się, tak, trzymamy się tutaj, który się nazywa zwycięstwo w tej walce. Początek trudny, bardzo mobilny, dobre kopnięcia na tułów, niewygodny, bardzo szybki był Oskar. Natomiast wiedzieliśmy, masz świetny boks, trafiłeś prawą ręką, potem poprawka lewą i poszła już kombinacja złożona z 6 ciosów. No muszę tutaj słowa trenera Gutowskiego w końcu wziąć sobie do serca i uwierzyć, że mam moc w tych pięściach i wierzyć w te ciosy, że one będą posyłać gości na deski, a jak widzieliśmy wcześniejsze walki Oskara, no to nie jest go łatwo usadzić na dupę, nie? Także myślę, że cieszę się, że mi się to udało. No. Co dalej? Patrzymy w niebo, gwiazdy? Sky is the limit, także gonimy marzenia, gramy w wabank i idziemy po najwyższe laury. Graj chłopaku, wabank, ścigaj marzenia. Tymoteusz Łopaczyk, panie i panowie. Kochani, piękne zachowanie, piękne gesty, szacunek. Zanim zacznę z Piotrem, raz jeszcze proszę brawa, bo to po prostu było epickie, spektakularne. Ten człowiek jest z betonu, a to jest nowy mistrz. Piotr Kuberski. Tak. Ej, wkurwiony trochę jestem, bo jaki ręcznik, kurwa, ktoś rzucał. No nie przesadzajcie, to raz. 2, widziałem ich, kurwa, 3. Ciężko mi było w ogóle trafić w jednego. Następnym razem musimy trenować troszeczkę z tego środkowego, żeby strzelać, może by mi się udało. Trudno życie, gratulacje dla Piotrka. Szanuję go bardzo, mega gościu. Nie bije wcale tak mocno, niech nie pierdolcie tam. On się nigdy nie zmieni. On zawsze będzie wstawał i szedł dalej. Piotruś, ty ten Dzień Kobiet zapamiętasz do końca życia. Powiem wam szczerze, że zapamiętam, jak podpisałem kontrakt z KSW i dla mnie to jest przeogromna przygoda. Jestem przeszczęśliwy, że tutaj jestem. Dziękuję włodarzom. Wojku, bardzo dziękuję i przepraszam za tą godzinę spóźnienia. Co ja mam powiedzieć? No, jestem w 7. niebie. Chociażby, że jestem tutaj, tak wielka rzesza kibiców jest tutaj ze mną. Bardzo za to dziękuję. Dla mnie ogromny zaszczyt być tutaj z tobą, być za kamerą, poznawać tak świetnych ludzi, mieć taki wspaniały narożnik, wspaniałych przyjaciół, kumpli, znajomych.
ogromną rzeszę kibiców. Kocham was, naprawdę kocham was. Słuchaj, piękny wieczór. Twardy to jest kurczy byk. Zaczął dobrze, zaczął agresywnie, natomiast myślę, że dzisiaj pokazałeś taki chłodny umysł, przegląd, spokój. Ta druga, trzecia runda, kiedy już Tomkowi troszkę ta dynamika zaczęła spadać, wtedy zacząłeś ty tempo z kolei podkręcać, zacząłeś walczyć bardziej ofensywnie, na swoich zasadach. Natomiast byłeś po prostu do tej walki fantastycznie przygotowany taktycznie. No to ci ludzie tutaj, wszyscy, którzy są, Maciej, Mariusz, Michał, trener, mam nadzieję, jak dostanę jeden pas, to jakiś chociaż ten łososiowy dostanę od trenera. Dostanę? Paszko, moja kochana żona, mój menadżer. Kurczę, wiecie co, no każdy mi zarzuca, że ja w pierwszej rundzie kończę, ale naprawdę mam gazetę 5 rund. To nie jest tak, że jestem jednorundowcem, dwurundowcem. No kurczę, widzieliście, że jechaliśmy z sobą jak dzik w żołędzie, wjeżdżaliśmy w siebie przez te 2 rundy. Wykorzystałem troszeczkę, chyba lepsze, może lepsze płuco, nie wiem jak to nazwać, ale czułem się, że faktycznie z minuty na minutę czuję, że jest coraz lepiej. Sięga gwiazd, to twój wielki wieczór. Jesteś tymczasowym mistrzem Federacji KSW. Nieważne czy tymczasowym, czy jak to powiedział Tomek, prawilnym, ja już się czuję mistrzem. Teraz myślę, że jeżeli przegrywać, to z prawdziwym mistrzem, jeżeli wygrywać, to z prawdziwym mistrzem. Piotr Kuberski, mistrz Federacji KSW. To jeszcze Tomi 2 zdania, bo no powiem szczerze, tutaj ludzie chowali twarze w dłoniach, widząc ile ty przejmujesz, ile ty jesteś w stanie przetrwać. A ty trwałeś i stałeś i dalej chciałeś walczyć. Nie, już wystarczy. Nie wiem, po co przerywał. To jest jakiś ręcznik, co to ma być, kurwa. Tak, to chyba Karol rzucił. Nie no, śmieję się. Fajnie, że się martwią o zdrowie, ale żyję. Jestem twardy, chyba. Słuchaj, powiedz mi tak, twoje wyobrażenia o tej sile ciosu Piotrka, to wszystko gdzieś się tutaj potwierdziło, czy coś cię jednak dzisiaj w tej walce zaskoczyło? Szczerze, do tej pory widzę 2 i widziałem go, jak wtedy tą kombinację zaczął, to widziałem ich 3. Mówię, kurwa, kiedy to się skończy? Cały czas 3. Mówię, kurwa, dobra, zasłonić chociaż na chwilę. Może będę widział 4, może znów 1, wiesz. Ale podnosiłem górę i cały czas mi się rozmazywał obraz i mówię, no nie widzę go, wiesz, nie widzę go. I no zasłoniłem się po prostu, ale miałem siłę jeszcze walczyć, mam siłę mówić. Nie jestem aż tak mocno zmęczony, muszę jeszcze potrenować, jeszcze go może kiedyś dogonię. Heroiczny bój, niezłomny Tomek Romanowski, wielki mistrz Piotr Kuberski. Przepraszam was, drodzy kibice, drodzy widzowie. Spodenki, czapeczka, rękawice, koszulka, pas, przepraszam, zostawię sobie i chcę zostawić i chcę to sprzedać na jakieś cele charytatywne, obojętnie gdzie, także pilnujcie moje social media i na pewno to nie wam wystawię, także miłe licytacje. Wielkie umiejętności, wielkie serce, Piotr Kuberski, mistrz Federacji KSW.